Mam takie pytanie. Czy znają Państwo ludzi, których myśli codziennie przed snem krążą wokół tych zagadnień z tyłu? No, na dzisiaj to są praktycznie wszyscy właściciele firm transportowych i spedycyjnych w Polsce. No właśnie, na bazie m.in. Waszych odpowiedzi jako właścicieli firm zapytanych w ramach badania TLP i Spotdata wskazano 13 głównych wyzwań, które czeka naszą branżę w najbliższych 5 latach. I proszę zobaczyć, to jest oczywiście inflacja, to jest brak kierowców, wysokie ceny energii, wysokie wynagrodzenia, zaburzenia geopolityczne, ale również pakiet mobilności, prawda? Co robimy z tymi wyzwaniami i w jaki sposób możemy pomóc firmom transportowym, żeby po prostu mieli łatwiejsze życie i spokojniejszy sen? Postanowiliśmy sięgnąć do raportu tego, w którym wspomniałem, przygotowanego przez Organizację Pracodawców Transportu i Logistyka pod przewodnictwem pana Macieja Wrońskiego i na te dane nałożyć nasze ponad 20-letnie doświadczenie na polskim i europejskim rynku. Prawie od 20 tysięcy klientów, ich 180 tysięcy kierowców i ludzi, którzy jeżdżą po 27 krajach Europy. Co nam wyszło z nałożenia danych i informacji, które gromadzimy przez te 20 lat? Generalnie zgodzicie się Państwo, że firmy transportowe możemy podzielić na te 4 segmenty. Oczywiście firmy jednoosobowe, potem firmy mikro, takie, które zatrudniają do 10 osób. Następnie firmy małe do 50 osób, średnie do 250, duże i czempiony powyżej 250 osób. I na szczęście tych firm dużych mamy w Polsce w tej chwili tyle samo co Niemcy chyba już i ciągle jeszcze gonimy we Francję, ale dzisiaj rano jak byłem na panelu, to usłyszałem, że już jeżeli chodzi o tonokilometry, to jesteśmy w czołówce europejskiej, czyli w tym roku prawdopodobnie będziemy krajem, który przewoził najwięcej tonokilometrów w Europie. I z tej perspektywy przyjrzeliśmy się jednemu kluczowemu czynnikowi, czyli wydajności w każdym z tych sektorów, tylko mierzonym w przeliczeniu na jednego zatrudnionego pracownika. Czyli wydajność pracy mierzona w przeliczeniu na jednego zatrudnionego jest zdecydowanie najniższa w firmach mikro i wynosi mniej więcej 8,5 tysiąca euro. Ona bardzo znacząco rośnie, to znaczy wzrośnie praktycznie 100% w firmach małych i w firmach średnich. Największy przyrost produktywności jest przy tym skoku pracowników, ale przypominam, że mierzymy produktywność jako wskaźnik na jednego zatrudnionego pracownika. I teraz dlaczego tak jest? Wniosek z tego jest taki, że największa różnica wydajności, a więc również w zdolnościach organizacyjnych, dojrzałości biznesowej, występuje właśnie między tymi firmami. I wnioski są 2. Duże firmy świetnie sobie radzą, ale wydajność zmienia się u nich dosłownie minimalnie, to ze względu na po prostu skalę, którą dysponują. A największy przyrost oczywiście osiągają te firmy małe i mikro, ale to dlatego, że one stosują coraz częściej i coraz więcej rozwiązań związanych z cyfryzacją, ale też tam w firmie małej już wchodzą menadżerowie, którzy są w stanie zdjąć z głowy właściciela dużą część obowiązków. Ja nazywam się Jakub Szalaty i razem z moimi koleżankami i kolegami z działu rozwoju grupy O100 przeanalizowaliśmy, które z tych narzędzi i procesów stosowanych przez duże firmy mogą wykorzystać ci z Państwa, którzy na co dzień pracują nad rozwojem swoich firm. I to jest właśnie to, co zmieniło się najbardziej na naszym rynku w ciągu ostatnich lat, czyli dostęp do narzędzi, z których korzystały do tej pory tylko duże firmy. I to jest naprawdę tektoniczna zmiana. W tej prezentacji wybraliśmy 3 strategie, które według naszego rozeznania w bardzo znaczący sposób wpływają na wydajność naszych firm transportowych. Ale zanim o strategiach, to chciałem pokazać Państwu wykres, który co do złotówki pokazuje strukturę kosztów dla jednego z naszych klientów, który oczywiście zgodził się udostępnić te dane. I teraz oczywiście Państwo znacie te wykresy na pamięć i analizując dane z niemal 20 tysięcy firm, tak jak wspomniałem, korzystających z naszych usług, pogrupowaliśmy koszty w ramach 3 strategii zarządzania nimi. Jest to przede wszystkim właściwy dobór specjalistycznych usług, następnie modele finansowania biznesu, takie codzienne, z jakich narzędzi korzystacie, zarządzanie i kontrola, czyli chleb powszedni każdego właściciela. No i w ramach tych obszarów są tradycyjne narzędzia obecne na rynku od lat, z których korzysta praktycznie każda firma. To są oczywiście opłaty drogowe, serwis, zwrot VAT-u i akcyzy, leasingi, ubezpieczenia.
No ale coraz częściej duże inwestycje idą w różnego rodzaju oprogramowanie dla firm, również aplikacje mobilne, które ułatwiają zarządzanie całą flotą, komunikacją z kierowcami. No i nigdy nie należy zapominać o raportowaniu, którego oczywiście nikt nie lubi, prawda? Nie zostało mi wiele czasu, więc szybko chciałem Wam pokazać, jak my patrzymy na to w S100. Zaczynając od pierwszej strategii, czyli właściwego doboru usług, każdy z nas posiada co najmniej jedną kartę paliwową. Niemal każda ciężarówka jest wyposażona w urządzenia do poboru opłat drogowych. Od niedawna takich urządzeń w naszych szoferkach jeździło nawet kilka, prawda? Teraz to się drastycznie zmienia. I w sumie bez tych podstawowych dwóch nie możemy mówić o jakiejkolwiek efektywności zbliżonej do średniej w branży. No i pytanie jest, jak podnieść tę efektywność w euraskach na pracownika, tak aby rzeczywiście być powyżej tej średniej 8,5 tysiąca euro, którą obniżają mandaty za nieopłacone odcinki dróg, czy po prostu wyłudzenia paliwa. My połączyliśmy te dane z obu systemów, tak aby automatycznie blokować próbę wyłudzenia paliwa w momencie, gdy karta i urządzenie do poboru opłat nie znajdują się w jednej lokalizacji. A mandaty? No, główną przyczyną jest niewłączenie urządzenia do poboru opłat. Dosłownie wczoraj uruchomiliśmy najnowszą funkcjonalność naszego systemu Secure eBox. Jeżeli zalogujecie się Państwo do naszego lokatora loginem i hasłem klienta, a następnie klikniecie przycisk Pokaż pojazdy, to od wczoraj cała flota jest widoczna na mapie w czasie rzeczywistym. Tak to wygląda w Polsce. A teraz wracamy do strategii. Drugi obszar to finansowanie biznesu i tutaj wchodzą takie klasyczne narzędzia jak leasingi, kredyty, ubezpieczenia czy kredytowanie paliwa i usług w ramach karty paliwowej, która tak naprawdę jest kartą kredytującą wszystkie te koszty. Ale zobaczcie na ostatnie dane Polskiego Związku Faktorów. Faktoring to jedno z narzędzi zapewniających płynność finansową, w której wiele branż nauczyło się korzystać, między innymi produkcja, dystrybucja. Natomiast w tym zestawieniu widać, że w branży produkcyjnej i w dystrybucyjnej, tak jak wspomniałem, faktoring jest w powszechnym użyciu. Tylko pytanie jest, dlaczego w transporcie tak nie jest? No tylko 3,4% firm korzysta z faktoringu, także zapytam jeszcze raz, czy wiecie, czym jest to spowodowane? Bo to, co ja słyszę, to, że na każdym kroku nasza branża jest branżą bardzo wysokiego ryzyka i to jest główny powód podawany zarówno przez tych, którzy modelują ryzyko w takich firmach faktoringowych, jak i samych zainteresowanych. Z naszego doświadczenia przy takiej ilości czynników niepewności chodzi o działanie tu i teraz, chodzi o utrzymanie płynności finansowej, nawet gdy już i tak absurdalnie długie terminy płatności są wydłużane o kolejne 10 dni. Jak wspomniałem, banki czy standardowe firmy faktoringowe uznają nas za branżę wysokiego ryzyka, a przez to finansowanie jest trudno dostępne albo na bardzo wyśrubowanych warunkach. Od 20 lat nasza firma udziela finansowania tysiącom polskim firm transportowych. I proszę Państwa, ostatnia strategia, czyli tak naprawdę zarządzanie i kontrola to kluczowe zadania właściciela średniej firmy. Dlatego sercem całego systemu, który tworzymy od lat, jest panel klienta. Wiemy, że jest on jednym z najbardziej funkcjonalnych paneli na rynku, ponieważ ponad 89% naszych klientów korzysta z niego codziennie, sprawdzając saldo firmy, historię transakcji, a jedną z najczęściej używanych funkcji jest zarządzanie filtrami na kartach oczywiście, którymi posługują się kierowcy. Ale prawdziwym skarbem w ramach tego centrum dowodzenia jest coś, co nazywamy fast data, to analityk biznesowy na etacie w Twojej firmie. Uwzględniający czas i lokalizację, analizuje wydatki Twojej floty transportowej, tworzy raporty, monitoruje kluczowe wskaźniki, przygotowuje realistyczne prognozy i identyfikuje też wrażliwe elementy w naszych biznesach, dlatego że między innymi fast data jest w stanie pokazać Państwu rzeczy, które w codziennej pracy nie są zauważalne, czyli koszty w podziale na państwa, na poszczególne odcinki. Mając kilkadziesiąt samochodów, z reguły nie jesteśmy w stanie tego analizować na bieżąco w Excelu, dlatego wtedy przychodzi fast data z dużym wsparciem. Natomiast system analityczno-raportowy jest doskonałym przykładem ilustrującym tę początkową tezę, którą zaczęliśmy. I nasze wnioski. Proszę zobaczyć, to jest model dojrzałości firmy transportowej, który opracowujemy razem z działem rozwoju i oczywiście naszymi partnerami. Jeżeli dla uproszczenia podzielimy fazy rozwoju firmy transportowej
na 3. Czyli tę fazę wstępną, gdzie mamy 3 samochody z reguły, fazę zarządzalną, gdzie pojawiają się raporty, pojawia się już jakieś rozumienie menadżerskie. To jest to faza zarządzalna mniej więcej od 10 do 100 samochodów. No i faza optymalizacji, czyli tam, gdzie jest ponad 100 samochodów, gdzie rzeczywiście jest dużo pracy do wykonania w zakresie analityki danych i pracy zarządczej również z ludźmi. To proszę zobaczyć, co się dzieje, z czym mamy do czynienia. Zaawansowane systemy antyfraudowe, specjalistyczne finansowanie, zaawansowana analityka finansowa i raportowanie, systemy ERP, systemy TMS łącznie z wszystkimi integracjami, czy nawet podział na specjalistyczne działy w każdej z tych firm, do których można delegować konkretne zadania. Na początku pokazywałem Państwu wykres, w którym tę rosnącą konkurencję również wskazaliście jako jedną z głównych wyzwań stojących przed Wami. I z tych wszystkich narzędzi korzystają zarówno firmy zachodnie, jak i te największe firmy. I przez ostatnie lata wraz z rozwojem polskich firm pracowaliśmy właśnie nad tym, żeby te najważniejsze elementy były dostępne w cenie i modelu pozwalającym na skorzystanie z nich przez firmy dużo mniejsze, które w olbrzymiej większości reprezentują polski rynek transportowy. I proszę zobaczyć, że udało nam się przenieść do tego segmentu takie rozwiązania właśnie jak Secure eBox, o którym wspominałem, czyli system chroniący przed wyłudzeniami paliwa, ale także pokazujący w czasie rzeczywistym lokalizację naszej floty. Factoring, czyli dedykowane rozwiązanie finansowe wspomagające utrzymanie płynności finansowej, ale naprawdę z dobrym rozumieniem branży, czy Fast Data, czyli zaawansowaną analitykę, o której też przed chwileczką wspominałem. Co ważne, naszą misją jest nadal dążenie do tego, aby najlepsze rozwiązania były dostępne nie tylko dla średnich polskich firm, ale też mniejszych, najlepiej w super przystępnej cenie. W cenie nie większej niż kubek kawy. I teraz mam prośbę do Państwa, którzy zarządzają firmami transportowymi. To jest Wasz czas. Od Waszych decyzji, doboru partnerów, ale też od tego, jak przygotowujecie Wasze firmy na nadchodzące wyzwania, zależy w dużej mierze, czy przetrwamy najbliższe kilka lat i zwiększymy obecność polskich firm na europejskim rynku. Dziękuję Państwu uprzejmie.